Nie miałem nic przeciwko, żeby Lublin został stolicą całego kraju. Ale nie tak jak w 1944, tylko naprawdę. Bardziej przypominał Polskę niż Warszawa. Z tymi jej wieżowcami z importu i fontannami, które miały na wieki zetrzeć hańbę prowincjonalizmu, nie dającą jej spać po nocach. Lublin był lepszy. Niczego nie udawał. Tak pisze o Lublinie Andrzej Stasiuk w swojej książce pod tytułem Wschód. Więc i my postanowiliśmy sprawdzić, co takiego ciekawego jest właśnie w Lublinie. Dlatego zapraszamy Was teraz na wycieczkę po centrum tego miasta. Jeżeli przyjeżdżacie do Lublina PKS-em albo jakimś innym autobusem i wysiadacie na tym dworcu, który znajduje się tutaj z prawej strony, to wystarczy ustawić się tyłem do soboru prawosławnego, do prawosławnej katedry i pomiędzy lewą a prawą ręką będziecie mieli dwa najstarsze punkty Lublina. Z prawej strony na niewielkim wzgórzu malutki kościół na Czwartku, jedno z miejsc, gdzie tutaj właśnie rozpoczęło się osadnictwo, a z lewej strony Zamek Lubelski. Zamek Lubelski został zbudowany w XII wieku jako zamek królewski i z tego okresu średniowiecznego przetrwały dwa obiekty. Wieża romańska, czyli donżon, i kaplica Świętej Trójcy. O kaplicy Świętej Trójcy to sobie jeszcze więcej powiemy, bo ona zasługuje na osobną wypowiedź. Natomiast sam zamek został w takiej formie, w jakiej go możemy oglądać dzisiaj, zbudowany w wieku XVIII. To jest forma neogotyku angielskiego. I on wtedy, ponieważ był zburzony, został zburzony w potopie szwedzkim, po odbudowaniu zaczął pełnić funkcję więzienia. I tę funkcję pełnił do późnych lat 50. Początkowo było to więzienie polskie, później oczywiście zaborców, w czasie II wojny światowej więzienie nazistowskie. Tutaj w 1944 roku dokonano jednej z największych zbrodni na tym obszarze. Niemcy zastrzelili ponad 300 więźniów, którzy tutaj w tym zamku przebywali. Później było tutaj więzienie ubeckie do lat właśnie 50., kiedy w tym zamku zbudowano muzeum, założono muzeum. Obecnie to muzeum ma kilka wystaw stałych. Najciekawsza to chyba wystawa archeologiczna, bardzo nowoczesna, prezentująca pradzieje tych ziem i wystawa sztuki. Kilkunastu najwybitniejszych twórców z XIX-XX wieku, Matejko, Gierymski, Vlastimil Hoffman, naprawdę niezłe obrazy. Tutaj warto przyjść, warto to zobaczyć. Ale także właśnie wspomniana wcześniej kaplica Świętej Trójcy. No więc ciasnota i niebo, i świętość z tym światłem gdzieś u samego szczytu. Jak za tamtych czasów, gdy święty i niebieskie napierało ze wszystkich stron. Świat był wielki i groźny i można się było skryć w Bożej opatrzności, zawinąć w Bożą łaskę, otulić w ten złocisty płaszcz nadprzyrodzoności, która tutaj w kaplicy stawała się ciepła i miękka jak jedwab na słońcu, żeby groza diabelskiego świata nie miała dostępu. Tyle Andrzej Stasiuk w swoim wschodzie na temat kaplicy Świętej Trójcy. I powiedzmy sobie jedno, możecie w Lublinie nie zobaczyć nic, ale kaplicę Świętej Trójcy zobaczyć trzeba. To jest zabytek na skalę światową, jedyny taki zabytek, jaki mamy w Polsce. Dlaczego? Na czym polega unikatowość tej kaplicy? Na freskach, które znajdują się w środku i które zostały wykonane na zlecenie, na polecenie ówczesnego króla Polski Władysława Jagiełły. Władysław Jagiełło był zafascynowany sztuką bizantyjsko-ruską i właśnie świątynie, które fundował, bardzo często kazał malować w takim stylu. Z tych wszystkich świątyń przetrwała tylko kaplica Świętej Trójcy, a w zasadzie tylko malowidła w kaplicy Świętej Trójcy w takiej formie niezmienionej właśnie przetrwały. Co ciekawe, na początku XIX wieku były one na tyle zniszczone, że ówcześni włodarze Zamku Lubelskiego zdecydowali się zamalować tę kaplicę, przykryć ją tynkiem.
I wyobraźcie sobie, że dosłownie 80 lat później, pod koniec XIX wieku, nikt już o tych freskach nie pamiętał. Kiedy wykonywano remont, okazało się, że pod tą warstwą tynku są niesamowite malowidła. I druga rzecz, ich restauracja, ich przywracanie do świetności trwało praktycznie ponad 100 lat. Od właśnie końca XIX wieku do czasów współczesnych, kiedy to w latach 90. zostały one udostępnione turystom do oglądania. Jeżeli będziecie w kaplicy Świętej Trójcy, zwróćcie jeszcze uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, mimo że jest to kaplica, brakuje tam ołtarza. Dlaczego? Średniowieczny ołtarz, jaki znajdował się we wnętrzu właśnie kaplicy Świętej Trójcy, został przeniesiony do kościoła, do jednego z lubelskich kościołów. I jeżeli będziecie wychodzić z zamku, będziecie szli takim wysokim przejściem, to przed wejściem na Stare Miasto po lewej stronie znajduje się niewielki kościół. I właśnie tam, w tamtym kościele, znajdują się owe średniowieczne ołtarze. A druga rzecz, na pewno oglądając malowidła, zwrócicie uwagę na wyryte na nich napisy. To nie są dzieła współczesnych wandali. To są dzieła XVI-wiecznej szlachty, która po podpisaniu Unii Lubelskiej wydrapała tutaj swoje podpisy. Po prostu szlachcice przyszli i podpisali się na tych wspaniałych malowidłach. Kilka napisów jest też późniejszych, bo tam podpisywali się więźniowie. Jak już mówiłem wcześniej, ten zamek był więzieniem i na przykład więźniowie carscy także ryli tutaj swoje imiona i nazwiska na taką pamiątkę. Zapraszam do obejrzenia kaplicy Świętej Trójcy podczas swojej wycieczki po Lublinie. Jestem teraz na terenie Fary Lubelskiej, a raczej tego, co z niej zostało. Według legendy książę Leszek Czarny w okolicach Lublina pobił w bitwie plemienia Ćwinków. Ruszył za nimi w pogoń, ale strudzeni żołnierze namówili księcia na odpoczynek właśnie tutaj w okolicach Lublina. Książę zgodził się z nimi, udał się na spoczynek, ale w nocy przyśnił mu się sen, w którym archanioł Michał wręczył Leszkowi Czarnemu miecz. Książę natychmiast się obudził, zinterpretował ten sen jako znak od Boga, że powinien natychmiast ruszyć w pogoń. Obudził więc żołnierzy i rzucił się do pościgu. I faktycznie dopędzono Jaćwingów i pokonano ich w kolejnej bitwie i wdzięczny Bogu za ten znak, za ten sen, Leszek Czarny nakazał zbudować tutaj kościół. Kościół ten stał od czasów Leszka Czarnego aż do lat 40. XIX wieku. Wtedy to władze zaborcze podjęły decyzję o jego rozbiórce. I co ciekawe, Fara Lubelska musiała być już wówczas w tak fatalnym stanie, że nie protestował nikt, ani mieszkańcy Lublina, ani władze kościelne. Wszyscy zgodzili się co do tego, że kościół musi niestety zostać rozebrany. Jego wyposażenie, ołtarze, figury, obrazy zostały rozdysponowane pomiędzy lubelskie kościoły, a jak głosi druga legenda, w centralnym miejscu tego kościoła odnaleziono pień dębu. Pień dębu, na którym ponoć miał zasnąć właśnie książę Leszek Czarny. Z Fary zostało niewiele, tyle ile możecie zobaczyć za moimi plecami i w XX wieku właśnie te fundamenty zostały odkryte, podniesione trochę do góry i dzięki temu na tym placu po Farze możemy je teraz oglądać. Jeżeli podczas swojej podróży, wycieczce do Lublina zorientujecie się, że nie macie czasu albo możliwości zwiedzenia muzeum na Zamku Lubelskim, to warto przyjść tutaj, na ulicę Grodzką, pod numerem 3 skręcić, wejść do środka bramy i dalej kierować się znakami do dawnych winiarni pod Fortuną. Ponieważ na tym terenie znajduje się właśnie niewielkie muzeum przedstawiające historię Lublina w takim dużym skrócie. Ale jest tutaj też coś jeszcze. Są niesamowite freski. Freski wykonane w latach 70. XVI wieku przez ówczesnego właściciela tej kamienicy, pana Lugomerskiego, który pragnął właśnie w ten sposób przyozdobić swoją winiarnię, bo była to winiarnia nietypowa. Przychodziła tutaj szlachta tutejsza, przychodziło bogate mieszczaństwo, przychodzili też pracownicy pobliskiego Trybunału Koronnego, którzy podziemnymi przejściami przez piwnicę wychodzili z Trybunału w godzinach pracy, pili tutaj wino razem ze szlachtą i z mieszczanami, po czym do pracy wracali i nikt nie orientował się, że oni swoje stanowiska w Trybunale opuszczają. A same freski
To już jest malarstwo świeckie. Malarstwo przedstawiające sceny mityczne, sceny antyczne, sławiące radość życia, sławiące pijaństwo, odnoszące się do cudzołóstwa w sposób taki może trochę lekki, z przymrużeniem oka, ale naprawdę przykład takiej właśnie kultury mieszczańskiej, lubelskiej, chyba niepowtarzalnej. Nigdzie w tym mieście czegoś takiego nie zobaczycie. Ten budynek, który widzicie za moimi plecami, to jest gmach dawnego Trybunału Koronnego, czyli takiego miejsca, gdzie rozstrzygano sprawy sądowe dotyczące szlachty. Ów Trybunał Koronny działał w Lublinie od XVI do końca XVIII wieku. Ale może nie będę Was zanudzał tym razem jakimiś informacjami historycznymi na temat tego, jakimi sprawami się zajmował, kto wchodził w jego skład itd., bo to sobie możecie wszędzie bez żadnego problemu przeczytać. Natomiast opowiem Wam pewną legendę związaną z tym miejscem, którą tutaj w Lublinie bardzo często się powtarza. Otóż w wieku XVII, a może nawet trochę i później, w tym trybunale została osądzona pewna biedna wdowa i ów bogaty szlachcic, który wytoczył jej proces, na mocy niesprawiedliwego wyroku przyjął ziemię tej wdowy. Po prostu pozbawił ją jakichkolwiek środków do życia. Owa rozżalona kobieta miała krzyknąć, że to już diabeł go sprawiedliwie jej osądził. I oto w nocy po procesie do Trybunału Koronnego zjechali czarni jeźdźcy. Przejrzeli akta sprawy i stwierdzili, że sędziowie nie mieli racji, a jeden z nich odbił na stole trybunalskim rozczapieżoną łapę, bo jak się okazało, był to po prostu diabeł. Ów wyrok diabelski tak przeraził tego szlachcica, że postanowił on zwrócić cały zagrabiony majątek tej wdowie. A stół z odbitą diabelską łapą można do dzisiaj oglądać na terenie Zamku Lubelskiego. Ten ciemny placek za moimi plecami to bohater kolejnej lubelskiej historii. Kamień nieszczęścia. Według legendy miał kiedyś na nim stać katowski pieniek. Któregoś dnia kat ściął niewinnego człowieka. Uderzył toporem tak silnie, że przerąbał pieniek na pół i wyszczerbił właśnie ten kamień. Od tego momentu każdy, kto gołą ręką bądź gołą nogą dotknie tego kamienia, ma być dotknięty nieszczęściem. Nie wierzył temu kiedyś pewien piekarz. Postanowił użyć właśnie owego kamienia do budowy pieca chlebowego. Traf chciał, że jakiś czas później spłonął w tym piecu, zamknięty przez swoją niewierną żonę i jej kochanka. Śmierć miał ponieść również pewien żołnierz carski, kiedy to właśnie cerkiew postanowiła użyć tego kamienia do budowy lubelskiego soboru. Od tego czasu kamień znalazł się na ulicy Jezuickiej i ponoć nadal przynosi ludziom pecha. Czy to jest legenda, czy prawda? Nie wiem, ale powiem Wam jedno. Nie zamierzam sprawdzać. Znajdujemy się teraz przy ulicy Narodowicza, z boku kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej, czyli dawnego kościoła pobrygidowskiego. Opowieści, legendy mówią, że kościół ten został zbudowany przez Władysława Jagiełłę jako wotum dziękczynne po zwycięstwie w bitwie pod Grunwaldem. Obok kościoła znajdował się klasztor Brygidek. Dlaczego akurat Brygidek? Bo to też jest istotne. Święta Brygida, założycielka tego zgromadzenia, miała wieszczyć upadek zakonu krzyżackiego i król Władysław Jagiełło, kiedy owa przepowiednia zaczęła się spełniać, ufundował właśnie ów klasztor, ściągnął tutaj do Polski ten zakon. Niektóre źródła mówią jednak, że tak się niefortunnie zdarzyło, że Brygitki, które trafiły do Lublina, pochodziły z Niemiec i zarządzający tym zakonem po prostu za pomocą tych sióstr najzwyczajniej w świecie ukradli całe uposażenie, kazali je zwyczajnie wywieźć do Niemiec, które król Jagiełło siostrom zapisał. Siostry musiały się zgłosić do króla po kolejne uposażenie, po kolejne pieniądze. No, były to takie czasy, kiedy to Niemcy przyjeżdżali kraść do Polski, najwyraźniej. Natomiast cała świątynia jest bardzo ciekawa. To jest gotycki kościół z dobudowaną później boczną wieżą, bardzo ciekawym wnętrzem, drewnianym ołtarzem i myślę, że to by była taka zachęta do odwiedzenia pozostałych lubelskich świątyń, które może nie znajdują się w centrum, bo ich jest co najmniej kilka. My Wam pokażemy tutaj akurat tę jedną, natomiast warto się przespacerować trochę dalej i jeżeli architektura sakralna nas interesuje, to sobie właśnie te lubelskie świątynie pozwiedzać. Katedry kojarzą się nam z gotykiem, ale lubelska jest inna. Jej budowa rozpoczęła się w XVI wieku,
a ukończono ją dopiero w 1625 roku i jak większość barokowych budowli, świątynia olśniewa przepychem swego wnętrza. Kiedy zaspokoimy głód wrażeń estetycznych, udajmy się prawą nawą do zakrystii. Tam, po wykupieniu niedrogiego biletu, zobaczymy krypty i zakrystię akustyczną. Czym są krypty, to pewnie wiecie, ale zakrystia akustyczna? To jedna z ciekawszych lubelskich atrakcji. Pomieszczenie, którego kształt umożliwia dość nietypowe przenoszenie dźwięku. Jeśli dwie osoby staną w przeciwległych krańcach sali, to nawet gdy będą szeptać, ich głosy nadal będą słyszalne. Sprawdźcie sami. Wróćmy jeszcze do katedry. W lewej nawie możecie zauważyć kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej i liczne wota. Dlaczego akurat ten obraz otoczony jest kultem? Wszystko za sprawą tzw. cudu lubelskiego. 3 lipca 1949 roku siostry zakonne i świeccy powiadomili zakrystianina o dziwnej plamie na płótnie. Zaciek przypominał łzy. Wiadomość przenosiła się pocztą pantoflową i przed obrazem gromadziły się rzesze wiernych. Gdyby całe zdarzenie miało miejsce dziś, sprawa pewnie nie skończyłaby się aż tak dramatycznie. Jednak rządzący Polską komuniści odebrali ów cud jako wymierzoną w nich prowokację. Szybko rozpoczęto przygotowania do rozprawienia się z lubelskimi katolikami. Matka Boska nie może płakać, ponieważ w czasach pokojowych nie ma do tego podstaw, ogłosiło kierownictwo partii. Na komunikatach się jednak nie skończyło. Aby uniemożliwić wiernym nawiedzanie obrazu, zawieszono wszystkie połączenia autobusowe z okolicznych wsi i miasteczek. Zwożono robotników z pobliskich zakładów pracy i organizowano antyklerykalne wiece. Ponieważ spora część ludu pracującego okazała się niezbyt wdzięczna i zaraz po wiecach biegła do kościoła, aby tam modlić się przed cudownym obrazem, sięgnięto po bardziej drastyczne środki – aresztowania. Do więzień trafiło kilkaset osób. Tymczasem nadeszły wyniki przeprowadzonych nad obrazem badań, które jednak niczego nie wyjaśniły. Mimo to kult lubelskiego obrazu rozwija się nadal, a w każdą rocznicę owych dramatycznych wydarzeń odprawiana jest uroczysta msza. Jeśli chodzi o lubelską Starówkę, lubelskie centrum, to tyle, co mamy Wam do powiedzenia. Oczywiście kilka miejsc jeszcze na pewno zostało i jeżeli znacie coś ciekawego i chcecie coś polecić, o czymś opowiedzieć, to zapraszamy do komentowania. My z chęcią do Lublina wrócimy i coś ciekawego jeszcze obejrzymy. A jeżeli interesują Was inne miejsca w samym mieście, ale poza ścisłym centrum, to zapraszamy na nasz kolejny filmik. Tam sobie trochę pospacerujemy po innych dzielnicach Lublina. Natomiast jak zwykle prosimy o lajki, o komentarze i o subskrypcje i łapki w górę.